23 lata w Polsce, 20 w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. Kochani widzowie, zapraszam Was na kolejny odcinek Przygody Sebastiano. Buongiorno della coltelleria Ragusa! Buongiorno! Buongiorno! Sebastiano! W dzisiejszym odcinku goszczę w fabryce noży Coltelleria Ragusa w Chiusie Sclafani. Jestem bardzo zadowolony, że firma zgodziła się mnie gościć tutaj, żebym mógł pokazać Wam lokalną produkcję jakże to naprawdę wspaniałych włoskich noży. Na głowie mam sycylijski beret, kaszkiet, proszę bardzo, z logiem firmy, elegancko, z boku też. Jestem pan prezes Sebastiano Siciliano. Pogoda dopisuje, jest słońce, jest Sycylia, jest Sebastiano i są noże z Chiusi Sclafani. Kochani widzowie, zapraszam Was na reportaż właśnie z tego miejsca. Chodźmy do środka zobaczyć sklep, bo tutaj mają też sklep. Już kiedyś nagrywałem stąd materiał, ale bardzo krótki właśnie. Tutaj są po lewej stronie rzeczy, jakie oni produkują. Na przykład tutaj jest rzecz taka do łupania orzechów. Proszę, tu się daje orzecha, tu jest młotek i robi się bach. I skorupki spadają na dół z tym wszystkim. Idealna sprawa. Tutaj jest patentowana oszczarka do noży, właśnie Coltelleria Ragusa. Nóż się wsadza tutaj, przeciąga się kilka razy, no i jest ostry jak brzytwa. Proszę bardzo, takie mają logo, takie mają plakaty. Tutaj mają stronę internetową www.coltellosiciliano.it. Bardzo ładnie. Tutaj mają swoje noże, proszę, drewniane, też różne rękojeści. Bardzo, bardzo ładne, naprawdę idealne są. Tutaj jest 100% produkcja właśnie Coltelleria Ragusa. Proszę, zobaczcie jakie noże. Naprawdę porządne tasaki. Jak Rambo. O, można sobie tu przyjechać i kupić. A zobaczcie na ten tutaj jeszcze wielki, tak z bliska Wam pokażę. Można sobie przyjechać do Chiusi Sclafani i kupić nóż. Oczywiście trzeba być pełnoletnim i trzeba być rezydentem Chiusi Sclafani, żeby można było kupić tutaj nóż. Bo ja kupowałem tutaj noże i wiem, jak jest. Musiałem dać swój dowód osobisty i potwierdzenie rezydentury. Tutaj mają też rybki. Proszę bardzo, ciało rybki. I a tu są ładne na wystawie jeszcze, zobaczcie. Są opisane, do czego są te noże. Różne mają kształty, tasaki, kolory, rękojeści. Bardzo, bardzo porządne. I to jest wszystko do zmywarki, można dać i bez problemu działa. Oprócz tego firma zajmuje się jeszcze dystrybucją maszyn krajalniczych, proszę, oraz takich profesjonalnych maszyn krajalniczych. Ta jest wielka. No i waga też jest stara waga, taka vecchia. A tak pakują swoje oszczałki. Proszę, tak wyglądają te oszczałki. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem, można się skontaktować na stronę internetową. Właśnie tu jest wszystko podane, adres, telefon, no a strona internetowa tutaj na dole, proszę bardzo. Ja też dam w komentarzu i w opisie tego wideo, żeby każdy z Was mógł wejść na tą stronę. Ale naprawdę, ja mam taką oszczałkę i powiem Wam szczerze, że jest to rewelacja i bardzo dobrze się ostrzy noże bez żadnego problemu. Buongiorno a tutti, siamo nella coltelleria Ragusa Pietro, una coltelleria che si trova a Chiusa Sclafani, provincia di Palermo. Qua noi abbiamo creato un servizio di noleggio coltelli e facciamo il servizio per tutta Italia. I nostri clienti sono tutte le GTO, ristoranti, pescherie, salamenze, pescherie, tutto quello che hanno bisogno di coltelli ci siamo noi. In più facciamo pure dei coltelli artigianali con le corna, gli ovini e bovini. Sono dei coltelli artigianali riconosciuti dalla regione Sicilia con il marchio DOP del coltello siciliano, scritti nei libri dei saperi assieme alla certificazione dell'UNESCO.
Noi siamo di Bisacquino, però l'azienda l'abbiamo a Chiusa Sclafani. Questa è una piccola esposizione che noi abbiamo nel nostro punto vendita e nella nostra fabbrica. Qua tutte le cose che vendiamo, in particolare noi abbiamo pure fatto l'acciaino da banco. Questo è un attrezzo di diversi colori, bandiera italiana, rosso, che significa che in base alle lavorazioni che gli operatori nel settore macelleria fanno, c'è il colore per distinguere la tracciabilità del coltello. Esempio, l'utilizzo di questo attrezzo: sfonda 2 volte, 1, 2 volte sopra, 3 volte, e già il coltello viene affilato, quindi consente un ulteriore buon utilizzo del coltello. Questa è la nostra fabbrica e questa è la nostra attività principale a oggi. La cosa bella, con il passaparola noi stiamo arrivando, come ho detto poco fa, in tutta Italia. Ora questo è mio figlio, questo è, diciamo, la persona che dovrebbe prendere le mie veci quando abbandono l'attività. Lui sarà, diciamo, il mio erede, diciamo, della coltelleria Ragusa. I nostri obiettivi sono conquistare l'Italia, fare un buon servizio, come a oggi ci chiamano tutti, perché è soddisfatto del nostro servizio. Facciamo pure il servizio di noleggio taglieri, quindi per tutte le lavorazioni diamo i taglieri colorati. Come voi potete vedere, ci sono i taglieri per come sono gli acciaini di colori diversi: il verde per la verdura, il bordeaux per le carni rosse, azzurro pesce. Questa è la nostra attività che noi a oggi svolgiamo. Allora, a parte i coltelli, noi abbiamo l'amaro, il coltello siciliano. È una ricetta di mio nonno. Mio nonno mi raccontava che quando era con i suoi zii e i suoi genitori, dopo che facevano una bella mangiata, ci voleva un digestivo. Quindi sono tutte erbe aromatiche della nostra zona, è un prodotto esclusivamente artigianale, è un digestivo, e la cosa bella è che è gradevole anche alle donne, quindi non solo agli uomini, pure alle donne. È un ottimo, ripeto, digestivo. Chodźmy jeszcze na górę zobaczyć muzeum, które oni tutaj mają, więc pokazują tam różnego rodzaju właśnie starodawne rzeczy i tutaj właściciel będzie opowiadał za chwilę o wszystkim, no ale są tutaj wręcz antyczne narzędzia i stoły związane z wytwórnią i ostrzeniem noży. Proszę zobaczyć. Bardzo ładnie. Takie mini muzeum, ale z duszą. Proszę. A tutaj wypalają właśnie stal. Qua siamo nel nostro piccolo museo. Abbiamo, diciamo, negli anni comprato e ristrutturato tutte le attrezzature che si usavano una volta per l'affilatura dei coltelli. Abbiamo creato il mandacio per come era prima. Questo è il mandacio, qua soffiava l'aria, si riscaldava il ferro per fare le lame dei coltelli, oppure tutta la lavorazione del corno. Il banco dove si modellano tutti i coltelli, questi sono dei coltelli antichi. Poi questa è la persona che mi ha imparato a fare i coltelli, questo qua, zio Giovanni Bacile. Poi abbiamo la pietra per affilare le lame. Questa è una vespa antichissima, una lampretta più che vespa, che si girava al paese per andare a affilare i coltelli, e c'è pure l'attrezzo per il calzolaio, la bicicletta, l'altro attrezzo, diciamo, di posto per affilare i coltelli, e mano a mano tutte le attrezzature sempre che servivano per la lavorazione dei coltelli. Qua abbiamo il carretto siciliano. Questo è un carretto antichissimo che mi è stato regalato da un amico mio di Castellammare del Golfo per arricchire il nostro museo.
Kto by z Was przypuszczał, kochani widzowie, że w Chiusa Sclafani jest takie coś? No jest. I jeszcze jest więcej rzeczy tutaj, tylko trzeba odkrywać. Trzeba odkryć, trzeba przyjechać i wtedy można tutaj zobaczyć. Więc tak, kochani widzowie, teraz jesteśmy w magazynie. Też pokażę Wam szybko magazyn jeszcze. To jest, no dosłownie, praca, jest sobota tutaj, praca wrena całego. Tu mają płyty, które używają właśnie do produkcji rękojeści, do produkcji różnych rzeczy, do produkcji tych ostrzałek. Tutaj mają wszystkie maszyny, stanowiska pracy. Wszystko bardzo ładnie i elegancko tutaj pracuje. Więc jestem pod pełnym wrażeniem. Naprawdę wszystko jest zorganizowane i dopięte na ostatni guzik. Tu są płyty, które używają do rękojeści, do produkcji tych ostrzałek właśnie, bazy pod ostrzałkę. Ja sam kupiłem stąd noże, kochani widzowie, i używam je na co dzień. Drogi widzu, jeżeli podoba Ci się to wideo, daj łapkę w górę oraz rozważ możliwość subskrypcji kanału Przygody Sebastiano. Natomiast jeżeli to wideo było dla Ciebie mega wspaniałe, rozważ opcję podbicia tego wideo na kanale YouTube Przygody Sebastiano. A teraz wracamy do materiału wideo. O, a to jest dobre miejsce teraz w wideo, żebym Wam pokazał moje noże, które właśnie kupiłem w Coltelleria Ragusa oraz ostrzałkę do noży. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Proszę, to są moje noże. Zestaw 6 noży do steków oraz zestaw 5 noży tutaj dużych i obcęgi do właśnie obcinania mięsa, kurczaka, żeberek, takich spraw, kości tną, wszystko jak burza. Tu mamy ostrzałkę, której nie będę używał, bo mam ostrzałkę z Coltelleria Ragusa numero uno, najlepsza jaką w życiu miałem. Troszkę dużo miejsca zajmuje, ale jest rewelacyjna. Wracając do noży, mamy noże do steków tutaj, to są dedykowane noże do steków, no ale można je używać do różnych innych rzeczy, do obiadu jak najbardziej. Tutaj mamy długi nóż, mały, bardzo ostre są te noże. Muszę uważać, żeby się kurczę nie pociąć. Tu mamy krótki nóż, też malutki. Tutaj mamy nóż do chleba, tak zwana piłka. O, tu mamy tą ostrzałkę, której nie używam. Tu mamy długi, duży nóż. Proszę. I tu mamy największy, jeszcze najcięższy nóż. To jest już taki Rambo. No, więc tak te moje noże wyglądają. Zaraz Wam tu pokroję coś nimi, mam warzywa, będziemy je zapiekać. No, a później je posypiemy, te warzywa, właśnie tutaj bazylią, którą kupiłem na targu w Chiusa Sclafani. No. Mam czerwoną bazę i biało-zielone tutaj uchwyty. To jest ich patent, ich produkt i proszę, Coltelleria Ragusa. Ostrzy się bardzo, bardzo prosto. Zaraz Wam zademonstruję. Wezmę sobie nóż. O, wezmę sobie nóż taki. Mam jeszcze takie noże. Po prostu wsadza się tutaj i raz, 2, 3 i teraz opiłków. O, i jest naostrzone. Proszę, zobaczcie. Mega ostre, naprawdę mega ostre. Po 2-3 pociągnięciach wystarczy. Pokażę Wam teraz z bliska, jak to się ostrzy. Będzie, żeby działało. Więc wsadza się nóż i tam, zobaczcie. Jest jeden metal, drugi metal i one ocierają o ostrze. No i się to ostrzy. Więc tak, brzytwa, dosłownie brzytwa. No więc tak wygląda zestaw noży. Super brązowe, pasują bardzo ładnie pod blat. Pasują idealnie pod nasze kafelki tutaj w kuchni. No i bardzo nam się podobają. Pokażę Wam też, jak one działają i jak tną. Mamy tutaj warzywa, będziemy robić z grilla i pomidorki. Po prostu przykładam nóż, niewiele naciskam, zobaczcie. W ogóle nie naciskam praktycznie, w ogóle nie naciskam. Nawet nie muszę trzymać tak mocno noża, żeby to ciąć. No zobaczcie, on sam po prostu wchodzi jak po maśle.
O. Nawet nie trzeba piłki do pomidorów. To jest moim zdaniem rewelacja. I te noże można podtrzymywać taką ostrość właśnie używając tej ostrzałki z Coltellerii Ragusa. Proszę. Sam ciężar noża, jak w masło. Troszkę tu pogotujemy dzisiaj razem, nie? Pomidorki. Musimy jeszcze piekarnik włączyć. Jak wiecie, kochani widzowie, ja miałem swój show na YouTubie jeszcze wcześniej. Nazywa się Mocna Kuchnia, jak gotowałem 10 lat temu praktycznie, czy tam 8 czy 9. Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na YouTube. Mocna Kuchnia, tam Sebastiano będzie wam gotował. No, ale teraz pieczarki też pokroimy dosłownie jak po maśle. Jak po maśle. W fabryce, jak byłem tam na wideo, widzicie, każdy z noży jest przetestowany na cięciu kartki. Gościu trzyma kartkę, daje nóż i nóż ciężarem swoim musi uciąć kartkę. Więc każdy nóż przechodzi właśnie taki test. Tak grubo kroję, bo to będą z grilla tutaj warzywa, więc one się troszkę skurczą same z siebie. O, tutaj troszkę, na dłuższej już jest trzeba, szerokości już trzeba troszkę nacisnąć, ale tak wam mówię, w ogóle nic nie muszę dociskać. O, proszę. Tak. To mamy, co my tu jeszcze mamy? Papryka. O. Tam. Gotowe. To wszystko jest umyte, jakby ktoś tutaj mi wojował, że nie myję przed. Więc wszystko jest umyte wcześniej. Proszę. W paprykę też, jak po maśle. Z reguły noże, jak są złe, to się ślizgają po tym, a ten po prostu wchodzi. Więc to jest super. W Anglii też takie noże miałem, podobne. Ale ich tu nie zabrałem, zostały w Anglii, więc o, warzywa pokrojone i można je dać do piekarnika. A jeszcze cebulkę mam tutaj. Też ją mogę dać. Wiecie, muszę obrać, bo miała 7 skór. I jak ją obierali, to nad nią płakali. Dobra. Cebula. Jeszcze bym tu czosnek do tego dał. Tutaj brakuje czosnku, a czosnek mam. A do czosnku sobie weźmiemy mniejszy nóż, żeby się nam łatwiej to robiło. Więc mniejszy nóż ma oczywiście mniejszą wagę. Tego trzeba troszkę bardziej docisnąć, żeby ukroić. Tu mamy jeszcze takie coś, a to trzeba troszkę chyba, z tego co wiem, posolić przed tym, żeby się grillowało. No nic, pokroimy go też w ten sposób, jak tamtą cukinię. Ok. I damy go tu. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda. Różnego rodzaju warzywa. I do tego oliwa z oliwek. Delikatnie. No. O. No jeszcze troszkę. Proszę. Dieta Sebastiano. Dobrze. O. Teraz ręką wymieszać, żeby wszystko się obtoczyło w oliwie. Troszkę rozprostować na całej szerokości, żeby nie było w kupie. O, i można dać do piekarnika. Czekajcie, ręce umyję. Więc otwieramy i dajemy. Proszę. O, mamy 180 stopni. Ustawimy to na ile? Ja myślę, że na 35-40 minut. Dajmy 40, 180 stopni. A tu musimy trochę posprzątać. Wiecie, że ja tu mam specjalny kosz na odpady biologiczne. O, i to mi zabierają co drugi dzień. Poniedziałki, środy i piątki. Tutaj właśnie, bo tutaj trzeba, żeby zabierali z tego względu, że będzie śmierdziało, no bo jest ciepło, jednak jest cieplejszy klimat.
i to jedzenie no nie będzie wytrzymywało, resztki jedzenia nie będą tyle wytrzymywały. No. A w ogóle jak już teraz się to piecze, to się wam pochwalę, że pomalowałem z żoną swoją cały właśnie parter, więc tutaj gdzie Pietro kuł rok temu elektrykę robił, wszystko tego, klimatyzacja była podłączana, no to tu jest wszystko teraz pięknie, bellissimo pomalowane. Mogę wam pokazać, zobaczcie jak pięknie wszystko jest teraz pomalowane. Czyli cały dół już mam pomalowany. O, nie widać, dotąd była ściana skuwana. Tu był nakładany nowy tynk i nawet nie widać, w którym miejscu to było. No, więc nawet te gniazdka złote, słuchajcie, teraz po pomalowaniu wyglądają całkiem ładnie. No i bezpieczniki też. To są tylko bezpieczniki od parteru. Każde piętro ma swoje, bo zrobiłem nową instalację. No, więc taka mała wstawka, słuchajcie, tutaj w wideo z nożami. Ale to jest fajne, bo poznaję tu lokalne firmy, poznaję lokalnych ludzi, zdobywam nowe przyjaźnie, więc mi to jest, dla mnie to jest bardzo, bardzo pożyteczne. I też właśnie mogę wam, kochani widzowie, pokazać, co skrywają takie małe miejscowości jak Chiusa Sclafani, bo każdy myśli, że Sycylia to wymarły kraj, wymarłe wioski, walące się domy i nic nie ma. Tak jak, nie wiem, ktoś powiedział mi brud i smród. No ale to jest kogoś opinia. W każdym bądź razie tak nie jest. I ja tutaj nie bronię Sycylii w żaden sposób, tylko po prostu pokazuję kawa na ławę. Jeżeli leje i jest grad, to wam nagram i pokażę. Nie nagrywam wideo tylko jak świeci słońce, nie nagrywam wideo pod YouTube, nagrywam naturalne życie, organiczne życie właśnie tutaj na Sycylii i dzielę się z wami, żebyście widzieli, jaka jest prawda. Uważam, że dużo kanałów na YouTubie, TikToku i na tych wszystkich Instagramach po prostu gloryfikuje pewne sprawy w sensie takim, że maskuje dużo rzeczy, a ja tutaj wam pokazuję kawa na ławę. No. A do tych warzyw, słuchajcie, zrobimy sobie pyszne jajeczka sadzone. O. A w ogóle chcę wam pokazać, jaki kupiłem wielki słoik ogórków na Sycylii, właśnie w sklepie Sisa. Niestety nie są to ogórki kiszone, są to ogórki tak zwane w zalewie octowej, ale są świetne, są duże i są bardzo dobre, takie słodko-kwaśne właśnie, więc bardzo serdecznie polecam, jakby ktoś chciał. Troszkę oliwy. Włączymy nasze systemy tutaj. Proszę bardzo, żeby się nagrzała delikatnie patelnia i będziemy robić jajka sadzone. O, żeby równomiernie rozprowadzić, tak. W ogóle tak sobie myślę, może powinienem wrócić do gotowania i coś na tej mocnej kuchni zacząć wgrywać, nie? Albo stworzyć nowy kanał. Kuchnia Siciliano by Sebastiano. No nic, na razie jedziemy z koksem, tutaj gotujemy i warzywa się robią. Jeszcze 18 minut zostało, więc będzie zaraz gotowe. Warzywa z jajkiem sadzonym, najlepsze danie numero uno, Sebastiano dieta, prawda? Bo życie jest bellissimo i trzeba zdrowo jeść, a na Sycylii są do tego wszelakie możliwości, ale też można tutaj przesadzić i napchać się lodami, ciastkami i innymi rzeczami, bo tego tu jest bardzo, bardzo dużo, więc trzeba się powstrzymywać. Ale o diecie i o innych sprawach to będą osobne odcinki już w przyszłości. No, a teraz co? Gotujemy noże, jedzenie i prawdziwe życie na Sycylii. Możemy użyć mojego noża turboostrego do otwierania jajek. Zobaczymy, jak pójdzie. Jeszcze nie testowałem tego. O kurde. Ładnie, prawie że normalnie uciął. Prawie że normalnie uciął na pół. Patrzcie się, jaka linia prościutka. I nie skruszył mi właśnie skorupki. To też dobrze. O. Delikatnie posolić i popieprzyć. A jeszcze troszkę ostrego mam takie peperocino, czyli suche nasiona chili. Mogę też tu właśnie dać. Takie jajeczka są bardzo fajne. I spokojnie na wolnym tutaj
ustawieniu numer 8/10 na płycie indukcyjnej, żeby się nie przypaliły. Powolutku, o. A wiecie, co ja jeszcze robię z takimi jajkami? Właśnie sycylijską cytrynkę. Troszkę na nie wyciskam. O, proszę. Uważam, że to jest świetna sprawa. Teraz delikatnie poczekać przez minutkę. Zmniejszę na 7 jeszcze, bo patelnia się nagrzała. To są patelnie, które mają grube dno i one trzymają ciepło, więc nie trzeba mocno dawać ognia. Trzeba nagrzać ją i później zmniejszyć, więc jedziemy na 7. Tak, tutaj jest to, a tutaj 14 minut. Tak wyglądają. O. Ładnie pachną. Ale warzywa delikatnie posolę już po upieczeniu. Jak już będą upieczone, też delikatnie popruszę solą i może oregano. Nie chciałem dawać oregano, żeby się nie spaliło w piekarniku. No, jajka gotowe, prawie gotowe, ale jak widzicie, jak się nagrzeje patelnię, później zmniejszy na 7, nic nie trzeba robić, one normalnie, zobaczcie, normalnie się nie przypalają. To jest najlepsza metoda. Jeszcze można przykryć pokrywką, wtedy troszkę szybciej się zrobi, ale idealnie wyszły i są gotowe. Teraz je muszę tylko ładnie powycinać, żeby były, w miarę równomiernie. Tak mi się wydaje, że tak zrobię i to tutaj oddzielę, żeby było porówno i żeby było fair play. Kurczę, ciężko się to robi, jak się nagrywa. No nic, jest zrobione. Będziemy nakładać zaraz na talerz. Zaraz wam pokażę gotowy obiad. A na sam koniec jajek, starty, parmigiano reggiano, posypać. O, proszę. I jeszcze troszkę tej cytryny. I gotowe. Warzywa są już dobre. Już te 9 minut sobie podaruję. Weźmy sobie jakąś rękawiczkę. O, żebym się nie spalił. I wyciągamy to, wyłączamy. O, ale kurczę, pary dużo. Ła! Wyciągamy. I tak wyglądają moje warzywka. Nazwijmy je al dente. O, teraz troszkę posolić. Takie al dente najlepsze. I troszkę pieprzu na sam koniec. O, gra i buczy. Można też jeszcze posypać troszkę parmigiani reggiani. O, i to są warzywa do pysznego tutaj obiadku. O, tak. I teraz do tego jajka. Czekajcie, bo to muszę porówno podzielić, żeby każdy miał tyle samo białka. O, proszę. I gotowe. Fajnie mam w tej kuchni, bo mogę wrzątek kłaść na te wszystkie blaty i nie ma problemu. Więc tak wygląda posiłek numero 1. I teraz dla mnie, bo to dla mojej żony jest. A ja tutaj mam dla siebie też warzywek. Ok. No i te 3 jajka. Jedno i tutaj 2 mniejsze. I tu jeszcze mi zostało. Ok. Więc to jest wszystko gotowe. Tak wygląda dietetyczny posiłek na Sycylii. Więc tyle ode mnie tutaj z mojej kuchni. Pokazałem wam noże. I teraz wracamy do materiału wideo z Coltelleria Ragusa. Qua noi facciamo l'affilatura dei coltelli, l'affilatura viene fatta rigorosamente tutta a mano. Lui è Francesco, un nostro operatore in gamba del settore, e tutti i coltelli vengono affilati ad uno. Puoi vedere il coltello. Vito, un altro operatore che affila pure i coltelli rigorosamente a mano. Per ora sta affilando un bisosso. Questo.
Grazie. Poi andiamo camminando. Qua noi poi abbiamo, diciamo, la prova della qualità dell'affilatura del coltello. Ci sono gli operatori provano tutti i coltelli rigorosamente affilati a mano. Se il coltello è affilato ma finisce direttamente dal cliente, altrimenti ritorna di nuovo nel circolo di affilatura, diciamo, dell'operatore. I coltelli li imbustiamo tutti ad uno per dare un ottimo servizio ai nostri clienti. Come voi vedete, sono tutti rasoi. Lui è Fabio, Piacere, ciao Fabio. lui è Gaspare. Ciao Gaspare. E poi stamattina ci è venuta a trovare qua da noi una grande amica, Michela. Lei è Michela, un'amica mia, una grande amica mia, che stamattina è venuta per farci compagnia per tutta l'azienda. Grazie. Allora, l'azienda, per un buon sviluppo per tutta Italia, ci dobbiamo organizzare perché gli spazi che abbiamo sono pochi. Quindi negli spazi abbiamo acquistato degli scaffali. Questi sono dei magazzini computerizzati per ridurre gli spazi per mettere i coltelli, quelli nuovi. In più abbiamo acquistato un lavaggio per il lavaggio dei coltelli. Quindi a oggi abbiamo, diciamo, 2 attrezzi con la 4.0, ma a breve nascerà pure una linea robotizzata per facilitare pure nei nostri clienti. Tutti i coltelli vengono messi nelle singole cassette, quindi ogni cliente ha la sua cassetta dedicata per evitare che poi i coltelli non sono quelli e abbiamo discussione con i clienti. Invece ogni cliente ha la cassetta con i suoi coltelli. I nostri coltelli sono tutta produzione italiana, solo esclusivamente italiana. Il prodotto è tutto italiano. Ora stiamo facendo delle collaborazioni pure con delle multinazionali, sempre a livello europeo, per aiutare i nostri clienti a dare sempre ottima qualità nel servizio del coltello. Chciałem Was serdecznie zaprosić w każdą niedzielę na godzinę 12 czasu polskiego na YouTube Przygody Sebastiano na nowe odcinki z Sycylii. Przygody Sebastiano w roli głównej, gdzie poznacie wnętrze Sycylii, gdzie odkryjecie, że Sycylia to nie tylko Palermo, Cefalo i Taromina, gdzie zobaczycie naprawdę prawdziwą, organiczną Sycylię. Zapraszam Was bardzo i pamiętajcie, niedziela godzina 12:00. Kochani widzowie, mam nadzieję, że podobało Wam się to krótkie wideo pokazujące fabrykę noży w Chiusa Sclafani Coltelleria Ragusa. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem takich noży, zapraszam Was o kontakt do tej firmy oraz na wejście na stronę internetową firmy Coltelleria Ragusa, coltellosiciliano.it. Tam możecie się dowiedzieć więcej na temat tej firmy. Ode mnie, od Coltelleria Ragusa, od Sycylii, od Chiusa Sclafani. Kochani widzowie, wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Arrivederci! Ciao! Arrivederci!